Siemaneczko, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak rozebrać na części pierwsze dwa stare radzieckie samoloty. Jak 40 i Antonov 26. Zapraszam! Na wstępie chciałbym tylko zaznaczyć, że materiał podzieliłem na dwie części, ponieważ całość miałaby grubo ponad 50 minut. No a niestety mamy teraz tak społeczeństwo zaprogramowane, że nie jest w stanie utrzymać dłuższej uwagi oraz jak ludzie widzą, że jest tak długi materiał, nawet do niego nie za bardzo chcą klikać. Więc dzisiaj jest część numer 1, a w przyszłym tygodniu o tej samej godzinie będzie część numer 2. No więc słuchajcie, jak zdążyliście usłyszeć przed chwilą we wstępie, w tym odcinku pokażę Wam ostatnie kilka dni, jakie spędziłem przy tych dwóch maszynach. No i słuchajcie, jesteśmy już praktycznie po demontowaniu większości elementów. Natomiast jak widać w tym filmie pokażę Wam prawie, że krok po kroku, jak to robiliśmy, w jaki sposób, pewne jakieś tam perypetie. Nie będzie tu każdego detalu, ponieważ nie dałem rady biegać z tą kamerą za każdym razem, ponieważ sam też bardzo dużo tu pracowałem na tym sprzęcie, natomiast parę fajnych timelapsów, będzie trochę wiedzy technicznej, pokażę Wam kokpity zarówno z jednego, jak i z drugiego. Zatem co? Zapraszam do dokładnego śledzenia materiału. Jeżeli się podoba, możesz napisać jakiś komentarz, jeżeli mówię jakiś błąd merytoryczny, bo tam trochę w kokpicie będę opowiadać, możesz mnie poprawić. Zatem co? Lecimy z głównym materiałem. Niezłe sprzęty, co? No i słuchajcie, trafiło się takie zleconko, że mam zrobić po prostu jako support techniczny do demontażu tychże maszyn, jaką jest pierwszą jest Yakolev 40, drugą Antonov 26. No i w związku z tym, że mam powiedzmy jakieś tam doświadczenie już z tymi maszynami i także dzięki temu, że mam na swoim kanale filmik, gdzie rozbierałem samolot Iskra w Polskim Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, odezwał się do mnie właśnie pan z firmy transportowej, która powiedzmy wygrała przetarg, czy bym nie chciał podjąć się takiej sprawy. I dzisiaj właśnie rozpoczynamy demontaż tychże sprzętów i zaczynamy właśnie, idziemy teraz ściągać owieweczki. Potem Wam pokażę w kokpicie, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa, natomiast teraz zrobimy sobie zaraz takie małe obejście, zaczynamy rozbierać owiewki, zaraz Wam wszystko pokażę. No więc plan jest taki, żeby pościągać teraz te wszystkie owieweczki, zarówno z silników, jak i z dookoła skrzydeł. I w Antonowie tak samo będziemy najpierw ściągali tutaj śmigiełka. Żeby dobrać się do śmigieł, trzeba ściągnąć maski. Po ściągnięciu masek trzeba ściągnąć śmigła, potem zrzucamy silniki, potem trzeba będzie zewnętrzne końcówki skrzydeł, no i centroplan, centropłat. Tak to będzie wyglądać. No i co, trzeba się będzie zabierać za robotę. No i pierwsza robota, już zaczynają się schody, słuchajcie, nie schodzi w ogóle żadna praktycznie śruba, wszystko jest tak zastane. Szef pojechał po śrubokręt udarowy, bo inaczej tego nie będzie szło. Więc zaczynamy. Potem trzeba będzie ściągnąć motor, potem trzeba będzie ściągnąć ster wysokości. I tak ta robota będzie wyglądać. No i dobra, jak widać tutaj panelki zostały zdemontowane i fajnie, bo tu już wcześniej ten samolot był rozbierany, będzie mniej roboty, bo tu cała instalacja paliwowa i tak dalej, to wszystko jest rozebrane. Ja miałem obawy co do tego, że punkty mocowania, tak jak tutaj, będziemy musieli włazić w kadłub, żeby wyciągać te śruby, w sensie w zbiornik paliwowy. Natomiast tu jak widać zostało już to sobie zdemontowane wcześniej. Tu tylko będziemy odpinać te śruby od kadłuba. Więc to jest właśnie bardzo duży plus i to będzie łatwa robota zasadniczo. Tu jest w sumie jedna główna śruba, która trzyma to. Więc bardzo fajnie, bardzo prosto to wyszło. Jest gitara.
No i tu jak widać ostatnia panelka została zdjęta, więc mamy już tutaj pełny dostęp do punktu umocowania skrzydła, do kadłuba. Tu żeśmy zaglądali pod maski, ale to jutro wam pokażę w ciągu dnia. Zobaczcie, instalacja tlenowa, jaka ogromna butla ciśnieniowa. Tu mamy jakiś agregat awioniczny. Prawdopodobnie będzie to jakaś centrala aerometryczna lub coś. Zobaczę potem w dokumentacji i napiszę, co to jest. No jak widać, te rury wszystko podpinane, więc bardzo fajnie, bo bardzo duża ilość pracy została wykonana, więc gitara. No i jak widać, mamy tutaj piękny, elegancki ruski kokpicik, radziecki. Natomiast to trzeba oddać radzieckim konstruktorom. Było to naprawdę schludne. Użytkowanie tego na pewno powodowało, że cały czas uwagę bardzo skupioną, ponieważ na współczesnych maszynach jest tak, że mamy glass cockpit i powiedzmy najważniejsze parametry jakie są, natomiast jakieś takie poukrywane parametry jak temperatura gazów wylotowych i tak dalej są powiedzmy pochowane w innych menu i dopiero jeżeli parametr danej pracy zostaje przekroczony, stany alarmowe, stany krytyczne wykryją czujniki, dopiero wtedy jest uruchamiany alarm, tak by pilot nie był rozproszony tą ogromną ilością informacji. Natomiast tu w tych kokpitach, jak widać, na bieżąco pilot musiał przetwarzać ogromną ilość informacji, jaką mu te wskaźniki po prostu mówiły. Miejsce kapitana i co on tutaj miał po tej stronie. Tu były zasadnicze. Jednym z pierwszych czynności było tak uruchomienie po kolei wszystkich bezpieczników, jakie były potrzebne do pracy. Tu po tej stronie miał swój panel pilot, drugi pilot miał także go po swojej stronie. W momencie, kiedy stworzyliśmy odpowiednią sekwencję przełączników, tak by puścić prąd na kolejne przybory, po kolei nam się wszystko uruchamiało. No i zacznijmy sobie od tej strony. Tutaj mamy, jak widać, napis AI9. AI9 był to turbogenerator, jak dobrze mówię, który służył do rozruchu pozostałych silników. No i tu mamy jego panel uruchamiania, czyli wkluczenie, wykluczenie. W momencie, kiedy on się nam odpala, świeci się ta dioda. W momencie, kiedy on się uruchomi, uruchamia się kolejna. No i tu jest wskaźnik jego temperatury gazów wylotowych w tym momencie. W momencie, gdy AI9, czyli tak jak zwane, APU, po prostu APU, dokładnie tak jak jest na współczesnych samolotach, jest to APU, Auxiliary Power Unit. W momencie, gdy to uruchomiło nam, mogliśmy iść dalej w próbę uruchomienia motorów numer 1, 2 oraz 3. Nakręcimy zaś zegarek. Nie no, ja po prostu siadam na swoje miejsce w agresji. Tak jak tutaj jest jeden, mamy na stateczniku pionowym, mamy na stateczniku poziomym. Tak będzie z lewej i z prawej strony. To są stojące takie druciki. Chodzi nam o
chcemy dużej powierzchni, która będzie nam rozpraszała i która będzie miała ostre krawędzie, na których będzie To nic nie pogiął. No i tak, co mamy tutaj dalej? Tutaj mamy prędkościomierz, w węzłach oczywiście. Tu mamy wysokościomierz. Jeżeli coś się mylę, to oczywiście poprawcie mnie. W tym miejscu mamy wskaźnik przeciążenia w kabinie, czyli ujemne dodatnie, jeżeli tam jakieś wystąpiło. Wskazówka zostawała na danej pozycji, potem tym się resetowało. Poniżej mamy gidrosystema, czyli układ hydrauliki. Tu mamy lewy, czyli system numer 1, system numer 2. Natomiast mówię, jeżeli ja się czymś mylę, poprawiajcie mnie oczywiście. Tutaj mamy sztuczny horyzont. Jeżeli pilot nie widział, leciał bez wysokości czy w nocy, no to tu się pokazywało jego położenie na tle horyzontu. No tutaj mamy zintegrowany wskaźnik kursu, czyli prawdopodobnie połączony z IRS-em, ILS-em i tak dalej, wskazujący kurs, na jaki mamy się samolot tak samo mamy wskaźnik kursu WOR, WOR 1, WOR 2, w zależności na jaką radiolatarnię sobie tam ustawimy. Tutaj mamy wariometr połączony z chyłomierzem oraz zakrętomierzem, żeby zobaczyć, czy robimy zakręt prawidłowy. Tutaj mamy radiowysokościomierz. Tutaj mamy wskaźnik paliwa głównego. No i poniżej tak samo, co tu jest napisane? Praw, osnow, tormos, spust. O, to akurat to też jest jakieś ciśnienie, natomiast nie wiem dokładnie czego. Środkowy panel. Tu mamy kontrolkę wypuszczania, chowania podwozia. W momencie, kiedy jest schowane, świeci się na czerwono. W momencie, kiedy jest wypuszczone, świeci się tutaj na zielono. Tutaj mamy temperatury gazów wylotowych z silników. Pierwszy, drugi, trzeci. Poniżej mamy ich obroty. Obroty nie są tak jak w pojazdach, w samochodach, czyli że obroty na minutę, tam 3, 4, 5 tysięcy, tylko w procent obrotów turbiny, że tak to nazwę. I tu mamy reżim roboczy, czyli na zielono. Na 100% nigdy te turbiny nie idą, bo to jest, powiedzmy, no nie jest zdrowe dla silników i to jest zarezerwowane tylko dla, powiedzmy, jakichś krytycznych sytuacji, gdzie trzeba ten maksymalny ciąg dać w samolocie. No i tu tak samo mamy po kolei wskaźniki. To jest wskaźnik kilogram na centymetr kwadrat, czyli przepływu paliwa, jeden, drugi, trzeci. Poniżej mamy temperaturę oleju i tak samo ciśnienie paliwa, ciśnienie oleju. Tu tak samo i tutaj mamy temperaturę oleju w silniku, nie w instalacji hydraulicznej, tylko w silniku. Tutaj mamy oczywiście przepustnicę, czyli większy ciąg, mniejszy ciąg. Tu w tym miejscu mamy wypuszczanie, to jest prawdopodobnie klapy, tak? W kluczynie. No i tu poniżej tak samo, tutaj są prawdopodobnie system przeciwpożarowy właśnie lewego, prawego silnika. Tu w tym miejscu mamy chassis awaryjny, czyli awaryjne wypuszczanie podwozia, czyli po prostu w momencie, kiedy nam się by coś nie działało w instalacji hydraulicznej, przekręcamy to w prawo i manualnie, fizycznie nam puszczają zamki po prostu podwozia i one siłą grawitacji powinno się wypuścić. No i po prawej stronie jest to wszystko zdublowane, tak jak jest tutaj u kapitana. Mamy to zdublowane, większość tych przyborów. Jedynie co to widzę, jest tutaj różnica taka, że z tej strony mamy tutaj jeszcze wskaźnik, tak zwana wysota w kabinie, czyli wskaźnik wysokości, jaka panuje w kabinie, czyli sterowanie ciśnieniem i odpowiednimi warunkami po prostu w kabinie pasażerskiej, tak żeby były mniej więcej takich parametrów, jakie są na ziemi. No bo oczywiście samoloty są na wysokości przelotowej, no to te parametry się oczywiście zmieniają. Tu mamy rozchód wozducha, czyli też prawdopodobnie układ klimatyzacji. No i tutaj tak samo mamy troszeczkę inaczej, widzę to rozłożone niż dla strony kapitana, ponieważ tu mamy wskaźniki, tak, jakie mamy napięcie w instalacji prądu stałego 36V i w instalacji prądu przemiennego 115V. To akurat nie wiem, co to jest z tej strony. Tu mamy element instalacji tlenowej dla pilotów, jeżeli doszłoby do rozhermetyzowania kabiny, no to tu mamy do maski tlenowej dla pilota. U góry tak samo mamy to mamy wskaźnik tuszenie pożara, czyli to jest instalacja przeciwpożarowa. W momencie, kiedy zostanie wykryty pożar, powinna nam się tu zaświecić dioda, no i tu prawdopodobnie jest guziki rozpracowywania, tak zwanego rozpracowywania gaśnic w danych instalacjach, ponieważ każdy silnik APU ma swoją własną gaśnicę, swój własny układ przeciwpożarowy. No i tu mamy oczywiście piękne, wspaniałe, który zawsze był kradziony zegareczek ACS1, czyli... Pokazuj ACS-u. Tak? Masz rację. Zegareczek ACS. Mam nadzieję, że on tu jest ładnie przyspawany, żeby nikt go nie ten. Prawdopodobnie chodzi, ale nie będziemy go nakręcać, nie chcę tu chociaż.
O, chodzi. No i to by było... A, tu mamy, zobaczcie, awaryjne wyjście. Jeżeli samolot wywaliłby się na bok, no tutaj mamy awaryjne wyjście właśnie z samolotu. I zobaczcie, tutaj mamy... Samolot wykonywał, jak widać, ostatnie loty w 2011 roku. Ponieważ rok po katastrofie smoleńskiej jeszcze te samoloty latały. No i potem już one były stopniowo wszystkie zasadniczo kończyły swoją służbę na rzecz produkcji. Tam chyba Boeingi powypożyczali, już tam nie pamiętam co tam brali. I tu mamy, zobaczcie, samolot typ numer 644 i tu mamy poprawki wysokościomierzy. Na laboratoriach właśnie, na studiach tak samo żeśmy robili testy, mieliśmy takie wysokościomierz wzorcowy, no i trzeba było kalibrować i sprawdzać poprawność wskazania wysokościomierza. No i jeżeli jest jakaś tam odchyłka, no to ona tu powinna być napisana, że jeżeli mamy wysokość, powiedzmy, wzorcową 10 000, no i jak widać on tu pokazuje 10 010, czyli jakaś tam drobna popraweczka, która jest zgodna z kalibracjami powinna. I tu pilot, jeżeli był niepewny, no to tutaj musiał brać poprawkę z tych oto tabeli, jakie się tu znajdują. No i to by było chyba na tyle, tak skrócony, powiedzmy, skrócony pokaz, co tutaj mamy w tej kabince. Tu oczywiście klimatyzacja radziecka, czyli wentylatorki z gumowymi śmigiełkami. I chyba to by było tyle. My tutaj tymi gondolami wewnętrznymi, ponieważ to trzeba też wykręcić. Jedna, druga, ale śruby idą bardzo, bardzo topornie, więc zaraz będzie rozwiercanie. Ponieważ musimy sprawdzić, czy tam nie ma jeszcze jakichś punktów montażowych. Więc to musimy teraz tym właśnie wyszarpać i już się z tym bawimy od godziny. No i idzie to dosyć topornie, trochę mizernie. Ale nic, trzeba kręcić. No i jak widać, owiewa ściągnięta, bo było zagadnienie takie, czy ją rozbierać, czy nie. Natomiast ja uznałem, że to trzeba ściągnąć, żeby zobaczyć, czy ten samolot nie jest jeszcze poprzypinany, różne instalacje. Na górze wszystko było podpinane. Tu natomiast dobrze, żeśmy ściągli te owiewki, ponieważ ktoś z powrotem pozapinał, tylko tu już tam chłopaki podkręcali przewody hydrauliczne, trochę paliwowki tam z powrotem było przykręcone. Lotki są przykręcone do mechanizmu właśnie, który nimi steruje, klapy tak samo, więc to wszystko trzeba podpinać. No i teraz z drugą stronę właśnie ściągamy tą owiewkę, bo tam tak samo parę rzeczy jest przypiętych, a bardzo chcieliśmy uniknąć sytuacji, że główne punkty montażowe będą odkręcone, dźwig zacznie podnosić kadłub, no i się okaże, że samolot wisi na kilku kablach i przewodach, no a wtedy podejść pod niego, żeby to powypinać, no to jest ogromne niebezpieczeństwo. Wystarczy filmików na hardzie pooglądać, jak w różnych dziwnych krajach takie rzeczy właśnie robią i potem rozstaje miazga z człowieka, więc lepiej poświęcić czas, odkręcić, sprawdzić, no i faktycznie warto było ten czas poświęcić, żeby to wykręcić, bośmy się 2,5 godziny męczyli z tą jedną owiewką, bo tak tyle pordzejałych śrub było, że to nie chciało schodzić, więc teraz kręcimy właśnie to. No i jak widać, druga część owiewki zdemontowana. Mamy teraz piękny dostęp do całej właśnie instalacji. Dobrze, że to wykręciliśmy, tak trzeba było zrobić, żeby właśnie powykręcać wszystkie przewody, jakie jeszcze są połączone, kadłub, skrzydło. Tak więc jesteśmy już na dobrej, prostej, powoli do odpinania tam już góry. Tak to wygląda. Kokpit widzieliście wcześniej, kabinę tak samo widzieliście. I słuchajcie, plany wyszły takie, że jednak nie było w planach tu w ogóle, tu już było zaczepowane wejście, zamknięte. Ale się okazało jednak, że musimy tu rozbebeszyć cały środek, ponieważ te punkty zewnętrzne mocowania, które widzieliście, jak zacząłem to kręcić, no to śruby mi się kręciły, ale się nie odkręcały. No i się okazało, że co? Może tu są nakrętki. Tu wcześniej tak samo, kto rozbierali już do transportu, tu coś nawet zwiercali.
śruby, które nie szły, stare wióry i tam to wszystko zasadniczo jest, więc musieliśmy rozbebeszyć całą tutaj tą tylną kabinę, żeby dostać do tego dostęp. No ale co, idzie robota, fajnie, siedzi się gada, się robi, jest elegancko. Taki sobie kwadracik wynająłem, bardzo blisko i po robocie jak najbardziej się należy, kepsik. I siadam do kompa, trzeba składać ten filmik. Wiecznie coś, nawet na robocie, nawet na wyjeździe, zobaczcie. Wczoraj stałem przez chwilę na światłach, dojeżdżając tu na robotę, zaświeciło mi się ładowanie. I co? I gówno, i 0V alternator daje. No ale co, wczoraj już jak rano mi to się zaświeciło, to od razu siadłem na internet, zamówiłem nowy alternator, tak żeby wrócić normalnie, jeszcze na BlaBlaCara dobrze, że nie wystawiałem, żeby ludzi brać, bo zobaczymy, no raczej mi to pójdzie, no dzisiaj ma być paczkomacie ten alternator, więc właśnie go wyciągam, bo nie chciałem się bawić jakieś zamawianie szczotek i tak dalej, zamówiłem cały alternator, więc mam nadzieję, że to będzie to, znaczy musi być to, nie ma innej opcji. Ja to uwielbiam InPost i ogólnie polskie Allegro, wczoraj zamówiłem, dzisiaj już było w paczkomacie. Wiesz, zamówiłem o wiele taniej, był pęknięty, bo on normalnie 6,5 stówy, a kupiłem go za 250, ale bo miał pęknięte, myślałem, że przyłożę tą obudowę, bo jest inna, no więc tak to muszę zamontować. Lecimy sobie z ciśnieniem paliwa, ciśnienie oleju, lewy, prawy silnik, temperatura oleju. Jest spioła, pokażemy spiołę, o, jest faktycznie spioła. Jesteśmy sobie teraz od góry, ściągam tą kapotę górną. Zobaczcie, i tu są punkty montażowe, które właśnie musimy zdemontować w tym momencie. No jest! Już leci i tam zaraz na miejsce parkingowe.